czas na pierwszy test motocykla w tym roku, ale oczywiście nie u nas, bo jest styczeń i pogoda jest nieciekawa. Wraz z Triumfem lecimy do słonecznej Walencji, gdzie będziemy testować nowe 400, Speeda 400 i Scramblera 400. Ja już jestem na lotnisku, zaraz siadam w samolot i lecę do ciepłej Hiszpanii. Zaprezentował się w nowym segmencie skierowanym do początkujących motocyklistów. Czy zrobił to dobrze? Przed Wami Triumph Speed 400 i Triumph Scrambler 400X. Tegoroczne testy zaczynamy w ciepłej Walencji, w ciepłej Hiszpanii, choć rano, kiedy zaczynaliśmy te testy, było około 10-12 stopni. Jak widzicie, ja na sobie mam kurteczkę dość letnią, ale było ok. Z czasem temperatura wzrosła jakieś 20 kilka stopni i już było naprawdę super i wtedy zaczęła się cała impreza z tymi dwoma motocyklami. Wkroczenie przez Triumpha w ten świat motocykli o pojemności 400 cm z dwóch powodów jest dobre. Po pierwsze, nowa grupa klientów, bo przyciągamy ludzi, którzy nie zawsze szukają motocykli o pojemności 600-900 litra i więcej, tylko nieraz po prostu chcą 400 jako drugi motocykl, jako trzeci motocykl i tak dalej. Ale z drugiej strony ktoś zaczyna swoją przygodę z motocyklami i też nie porywa się od razu na motocykle o bardzo dużej pojemności. I muszę powiedzieć jedną rzecz. Kiedy marka wchodzi właśnie w takie motocykle, kiedy wyciąga rękę do motocyklistów, którzy zaczynają swoją przygodę, chcąc ich przy sobie zatrzymać na dłużej, chcąc, żeby oni kupili motocykle w późniejszym czasie o większej pojemności, inne modele, to na samym początku nie może zrobić, że tak powiem, kaszany. Jak poradził sobie z tym Triumph? Mogę Wam na początku powiedzieć, że naprawdę zrobili to bardzo dobrze. Wystartowali z dwoma dość popularnymi motocyklami na ten moment, czyli Nakedem, jedna chyba z najpopularniejszych klas, jaka porusza się po drogach. Z drugiej strony mamy motocykl typu Scrambler, czyli dobry design, dobry wygląd, ale również motocykl, który dla osoby początkującej jest fajny pod tym względem, że możemy poruszać się nie tylko po zwykłych drogach, ale możemy również tym motocyklem zjechać z tej drogi. My to też również dzisiaj zrobiliśmy. Na wczorajszej prezentacji Triumph powiedział o tym, że tak naprawdę elementem, który jest dokładnie taki sam, to jest przede wszystkim silnik. Został on stworzony w kooperacji z marką Bajaj. I żeby tutaj nikt nie pomyślał, że Triumph wziął silnik, wyciągnął z Bajaja. Nie, jest to silnik zaprojektowany i to pod względem technicznym i designerskim przez Triumpha. Jeśli chodzi o produkcję tego silnika, ta kooperacja jest po prostu z Bajajem. Umówmy się, Bajaj produkuje rocznie miliony motocykli i naprawdę się na tym zna. Silnik niecałe 400 cm3 pojemności, tam 398 dokładnie, 40 koni, 37,5 N. Jeden cylinder tutaj mamy. Silnik wygląda jak to u Triumpha, naprawdę bardzo ładnie. Coś, co mnie zaskoczyło na samym początku, to kiedy wyjechaliśmy na miasto, ten jeden cylinder, te 40 koni, czujemy praktycznie od samego dołu. Silnik jest bardzo żwawy, jest bardzo chętny do tego, żeby wkręcać się na te obroty i chętny jest również do tego, żeby sprawiać nam radość. Od rana, kiedy wystartowaliśmy koło godziny 9-10, naprawdę był spory ruch i nie będę udawał, ja się trochę obawiałem. Jednak Hiszpanie jeżdżą trochę inaczej niż Polacy, nie patrzą na boki, tu trzeba naprawdę trochę walczyć. I kiedy jechaliśmy przez to miasto, faktycznie wszystko było ok. Wyjeżdżamy za miasto i tutaj objawia się taki pierwszy element, jeśli chodzi o ten silnik. Żeby faktycznie nadal utrzymać tą żwawość, trzeba korzystać, jak to mówi synek, zapłaciłem za cały obrotomierz, to korzystam z całego. I faktycznie w tym motocyklu korzystamy z całego zakresu obrotów. Tutaj moc maksymalna pojawia się w okolicach 8000 i faktycznie od tych 1500-2000 do 8-8,5 tysiąca cały czas z tego zakresu korzystamy. I kiedy jedziemy za miastem, kiedy zaczynają się winkle, to w przypadku tych motocykli gdzieś tam wachlujemy pomiędzy 3 a 4. Kolejna sprawa, jaka mnie zaskoczyła w przypadku tego silnika, to drgania. A raczej bym powiedział to, że ich nie jest tutaj aż tak dużo. Do około
5–6 tysięcy, te drgania w sumie nie są za bardzo zauważalne. Dopiero te drgania tak bardziej objawiają się w okolicach 7–8 tysięcy, kiedy dochodzimy do tej maksymalnej mocy, ale mimo wszystko nie jest to takie męczące. Wygląd Scramblera i wygląd Speeda. Są to motocykle z linii Modern Classic. Speed nawiązuje do speedów 900 i 1200, to jest oczywiste. No i Scrambler nawiązuje do linii Scrambler i od razu widać, że mają elementy starszych braci. Zaczynając m.in. od baków. W przypadku Scramblera od razu gdzieś tam widać samo malowanie, cięcia pod nogi. Tak samo w przypadku Speeda. Również cięcie pod nogi, silnik, matowe, proszkowe, czarne malowanie, ta kapa, tutaj logo Triumfa, pojemność motocykla, to wszystko w większych modelach również znajdziemy. W przypadku Speeda dokładnie ta sama sytuacja. Tak jak powiedziałem, wspólny element, czyli silnik, znajdziemy w obu tych motocyklach. Wiele takich elementów jak lampa, jak błotniki, światła, kierunkowskazy i jeszcze kilka innych elementów są w tych motocyklach dokładnie takie same. Co te motocykle różni? Ja myślałem, że rama w tych sprzętach jest dokładnie taka sama, ale kiedy zaglądamy w specyfikację, no to się okazuje, że rozstaw kół w przypadku Scramblera jest większy. I też z przodu mamy 19-calowe koło, a nie 17, takie jak w Speedzie, więc ten rozstaw musi być większy. Triumph zrobił dwie rzeczy, żeby ten rozstaw zwiększyć. Pierwszy, kąt ugięcia główki ramy w przypadku Scramblera oczywiście jest większy, więc tu już mamy sygnał, że ta główna rama nie jest taka sama. Kolejny element, który zmienia rozstaw osi w przypadku tych motocykli, nie jest wahacz w tylnej części, bo wahacz w tych motocyklach jest dokładnie taki sam, tylko długość łańcucha. W Scramblerze standardowo założony jest łańcuch, który ma 2 ogniwa więcej. Jak się przyjrzymy, w miejscu, gdzie jest regulacja naciągnięcia łańcucha, to tutaj standardowo ośka przesunięta jest dużo dalej, niż widzimy to w Speedzie. Kolejna różnica bardzo znacząca to zawias. Z przodu klasyczny upside down bez regulacji, ale w przypadku Scramblera mamy większy skok i zarówno przedni skok zawieszenia, jak i tylni to jest około 150 mm. W przypadku Speeda mamy nieco ponad centymetr, 1,5 centymetra mniej. Z tyłu mamy monoszok z regulacją napięcia wstępnego i zawieszenie w tych motocyklach chodzi bardzo poprawnie. Jest wyważone pomiędzy tym, żeby na tych motocyklach jeździło się wygodnie, bo umówmy się, na tych 400 jak najbardziej warto gdzieś tam sobie wyskoczyć, a pomiędzy tym, żeby tym motocyklem sprawnie poruszać się po mieście. Tutaj oba modele od Triumfa mogą się pochwalić tym, że mają kontrolę trakcji, którą możemy jak najbardziej wyłączyć. Oczywiście również mają ABS, bo muszą mieć ABS, ale w przypadku Scramblera możemy ten ABS wyłączyć zarówno na przód, jak i na tył. I na końcu z tych różnic chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, czyli to, co dostajemy już w standardzie w Scramblerze. Osłona lampy, handbary, widzimy tutaj osłonę chłodnicy i ostatni element, który ma chronić ten sprzęt, kiedy wjedziemy już w teren, to dolna osłona silnika. Niestety nie jest ona metalowa, nie jest ona aluminiowa, jest ona z tworzywa sztucznego, ale mimo wszystko lepiej taką osłonę mieć niż jej nie mieć. Oczywiście w Scramblerze mamy również inny wydech, mamy inną dźwignię hamulca i jeszcze kilka takich elementów, które nadają oczywiście smaku Scramblerowi. Kolejny element wyglądu, czyli zegar. Wszystko tutaj jest dobrze widoczne. Mamy tu połączenie prędkościomierza, który jest analogiczny z wyświetlaczem na przykład obrotów, który jest cyfrowy. Wszystkie informacje na tym wyświetlaczu znajdziemy. Chwilowe spalanie, jakie odbyliśmy, tryb i tym podobne rzeczy. Wszystko jest tutaj dobrze widoczne. Skrzynia biegów, tutaj mamy 6 przełożeń i mówiąc bardzo krótko, skrzynia biegów w tych motocyklach jest po prostu bardzo dobra. Biegi zmieniają się bez większego problemu i to niezależnie, czy używamy przy zmianie biegów dźwigni od sprzęgła, czy robimy to bezsprzęgłowo z przygazówką. Niestety zawsze musi się znaleźć jakiś element, który no nie do końca jest taki, jakbyśmy chcieli. Układ hamulcowy. Z przodu znajdziemy po jednej tarczy. W przypadku przedniego hamulca są to zaciski czterotłoczkowe od marki Bre. Mamy tutaj przewody w oplocie, więc jest naprawdę pod tym względem Triumph nie oszczędzał. Ale mimo wszystko sam układ hamulcowy ja mam lekki niedosyt. Mam wrażenie, że mogłoby być delikatnie lepiej i to szczególnie jeśli chodzi o przednie hamulce. W przypadku tyłu jest ok, ja bardzo dużo z tego hamulca korzystam. Tutaj byłem w miarę zadowolony, ale im więcej jeździliśmy naprawdę po bardzo krętych drogach, tym widziałem, że faktycznie tutaj z hamulcami mi trochę brakuje. Wrażenia z jazdy na obu sprzętach bardzo pozytywne. Najpierw jeździłem Speedem
po winklach, wjechaliśmy na fajne drogi, jakieś tam górki i tak dalej. Naked, idealny motocykl do tego, żeby po tych winklach śmigać. Pozycja bardziej zbita, gdzieś tam się składamy, jeden, drugi zakręt i jedzie się po prostu wygodnie. Wchodzenie w każdy kolejny zakręt robimy z automatu, robimy to jak po sznurku i tak jest na speedzie. Ale kiedy w drodze powrotnej wsiadłem na Scramblera, to się bardzo miło zaskoczyłem. Okazało się, że ten motocykl też prowadzi się bardzo łatwo, bardzo prosto. Raz, że te silniki, które od samego dołu są dość żwawe, skrzynia biegów, która raz za razem zmieniała bieg, nie było problemu, ale również waga tych motocykli, bo to jest bardzo ważny element. Speed 170 kg, Scrambler 179 kg. Jest to waga już motocykla zalanego, gotowego do jazdy. Umówmy się, jest to bardzo mało i tą wagę czuć. Czuć na tych motocyklach, jak się wchodzi w te zakręty, tą niską wagę bardzo to pomaga i nie przeszkadza w tym, żeby mieć przyjemność z jazdy. Spalanie to interesuje każdego, w okolicach 3,8 litra. Cały dzień jazdy na speedzie i na Scramblerze i niezależnie którym jeździłem, spalanie było 3,8 litra. Kolejna rzecz, którą chwali się Triumph, to interwały co 16 000 kilometrów. Jest naprawdę bardzo dużo. Kolorystyka. Każdy z modeli występuje w 3 kolorach i jest to jeden z kolejnych elementów, po którym widać, że Triumph tutaj nie oszczędzał. Cena? Tutaj moim zdaniem Triumph zaskakuje. Speed to jest cena 25 450, o ile dobrze pamiętam, na pewno gdzieś się ta cena wyświetli. W przypadku Scramblera to jest 29 450, więc naprawdę cena w zamian za to, co dostajemy od Triumpha, moim zdaniem jak najbardziej się zgadza. Konkurencja w przypadku Speeda, m.in. KTM 390, Duke czy Royal Enfield Hunter 350. Jeśli chodzi o Scramblera, to Royal Enfield Scram 411 albo Benelli Leoncino Tram. Na tle tej konkurencji naprawdę m.in. pod względem wagi to jest naprawdę element mega w tych dwóch motocyklach. Triumph wypada bardzo dobrze. Płynąc do brzegu, Triumph wchodząc w nowy segment. Czy zrobił to dobrze? Moim zdaniem tak, ponieważ tam, gdzie się dało, zaoszczędził, ale tam, gdzie ma to duże znaczenie dla początkujących motocyklistów i dla ludzi, którzy patrzą, że ten motocykl mimo wszystko pochodzi od marki premium, tam nie oszczędzali. Naprawdę pod każdym względem do tego motocykla nie można się przyczepić. Jeśli zaczynacie swoją przygodę motocyklową, potrzebujecie typowo motocykl do miasta albo sprzęcior, taki tak zwany wszędołaz, polecam się przejść do salonu, polecam wsiąść na te motocykle, jak będzie tylko możliwość przejechać się tymi sprzętami, bo moim zdaniem momentalnie zakochacie się w tych motocyklach. I to nie tylko pod względem tego, jak one wyglądają, ale też pod względem tego, jak się na tych sprzętach jeździ. Na Triumphie Speed 400 i Scrambler 400X jeździłem w nowości od Rebel Horna, czyli kurtce Jax, kasku HJC RPH 71, spodniach Classic 3, oczywiście od Rebel Horna, rękawiczkach Flux i trampkach Vandal i one również od Rebel Horna. Gdybyście mieli możliwość wyboru, który z tych dwóch sprzętów byście wybrali? Jednak tego bardziej miejskiego Speeda 400 czy tego wszędołaza Scramblera 400X? Ja osobiście poszedłbym w stronę Scramblera i naprawdę może być to fajny sprzęt, mimo jak jesteśmy doświadczeni, żeby mieć drugi sprzęt w garażu. Właśnie takiego Scramblera do wszystkiego.